Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku z ciekawostkami. Wiecie, ja jestem prostym człowiekiem. Jak chce mi się jeść, to idę jeść. Jak chce mi się pić, to idę pić. A jak wczoraj wieczorem naszła mnie ochota na przygotowanie odcinka z ciekawostkami, to zerknąłem tylko na komentarze pod poprzednim filmem z 10 ciekawostkami o Brolim. Zobaczyłem, jakie są propozycje wasze w komentarzach. Zobaczyłem tam oddział Ginyu i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł. I tak się narodził ten odcinek. Oczywiście linki do źródeł podam wam w opisie. Dużą przyjemność sprawiało mi opracowywanie tego odcinka. Oddział Ginyu jest o tyle ciekawy, że można podać ciekawostki co do całej piątki, ale też do poszczególnych postaci. Dlatego nie będzie ich więcej, będzie ich 10. Chociaż to jest raczej liczba, którą staram się utrzymać niezależnie od tego, o kim nagrywam odcinek. Mimo wszystko, jeśli mielibyśmy być skrupulatni, to można byłoby tych ciekawostek wymienić więcej, bo są one w pewnym momencie bardzo napakowane. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście czekam na wasze kolejne komentarze z propozycjami postaci, których jeszcze oczywiście w tej serii nie było, bo jak ktoś mi napisze, żebym zrobił ciekawostki o Goku, to ja mu powiem: już były, dawno temu. Także zerknijcie sobie na playlisty, a my przechodzimy do numeru 1. A w numerze 1 mamy coś, co jest jedną z moich ulubionych scen gagowych w całym Dragon Ballu Super, głównie ze względu na tego kurczaczka. Jeśli wiecie już, o czym mówię, jeśli kojarzycie kurczaczka, to doskonale wiecie, że chodzi mi o scenę w anime Dragon Ball Super, w której Vegeta próbował przygotować omlet ryżowy, żeby zaimponować Whisowi. Co jest ciekawe, to to, że w tamtej scenie na stole leżały składniki, m.in. mleko, ser, masło i 2 inne produkty mleczne, ale moim zdaniem prawdopodobnie były to jogurt i krem. Skąd we mnie to przekonanie, że to były jogurt i krem? Ze względu na to, że bardzo prawdopodobne, być może to mój headcanon, a być może nie, ale to było oczko puszczone w stronę oddziału Ginyu, bo ich imiona, członków oddziału, nawiązują do właśnie tych produktów. Bata, czyli butter po angielsku, masło, Jisoo, cheese, ser, Ginyu. Tutaj mamy nawiązanie do słowa Gyunyu, czyli japońskiego słówka oznaczającego krowie mleko. Gurdo, czyli jogurt. Angielska wersja imienia Gerd, myślę, że polskiemu uchu chyba bardziej odda intencję żartu. Rikumu, cream, krem. Zresztą polskie tłumaczenia imion, które mamy w polskim wydaniu mangi po raz pierwszy w tomie 23, a konkretnie w rozdziale, z tego co pamiętam, nazywającym się Ginyu Force po prostu, chociaż po polsku nazywa się to oddział specjalny Mleckora, zresztą tak samo jak tytuł całego tomu, jest to tom 23, tak jak wspomniałem. Zwróćcie uwagę na to. Tutaj mamy imiona, które tak naprawdę... Te imiona, polskie wersje, zdecydowanie bardziej oddają pierwotny zamysł. Polskie tłumaczenia w mandze Dragon Ball starają się sprawić Polakowi to samo uczucie, co Japończykowi japońskie imiona, prawda? No bo dla nas słowo Ginyu tak naprawdę nic nie znaczy, ale dla Japończyka już od razu kojarzy się z tym słowem Gyunyu. Dlatego Ginyu po polsku nazywa się Mleckor, bo Japończykowi Mleckor nic nie oznacza, ale dla Polaka od razu kojarzy się z mlekiem albo może nawet z mleczkiem. Ale wracając do Vegety i jego kulinarnych podbojów, to jest dodatkowo zabawne, że Vegeta miał na stole tych 5 składników i to akurat Vegeta je miał na stole, ponieważ to Vegeta tak naprawdę, biorąc pod uwagę animowaną wersję sagi Resurrection of F, nie chodzi mi o film kinowy, tylko o adaptację tego w anime Dragon Ball Super, tam Ginyu również przejął ciało Tagomy i został zabity przez Vegetę, więc jeśli liczymy te wydarzenia, to tak naprawdę Vegeta zakończył żywot wszystkich 5, no właśnie, 5 członków oddziału? Bo tak naprawdę jest jeszcze ktoś. Ktoś, kogo poznaliśmy za pośrednictwem gry Dragon Ball Z Kakarot. We wspomnianej grze została wprowadzona postać o imieniu Bonyu. Jak możecie zauważyć, jej imię przypomina imię kapitana. Gyunyu oznaczało krowie mleko, natomiast Bonyu oznacza mleko z piersi. Tak, zarówno na to nawiązanie, jak i na to, chodzi mi tutaj o design, wpadł nie kto inny jak Akira Toriyama, ale myślę, że tego się już domyśliliście. Bonyu swego czasu została zrekrutowana jako pierwszy członek oddziału, ale niedługo potem z niego wystąpiła, ze względu na to, że wedle kapitana nie miała wystarczająco dużo charyzmy. Cóż, prawda jest taka, że po prostu nie było jej po drodze wykonywanie ośmieszających pozycji bojowych, więc postanowiła odejść. Toyotaro w jednej części swojego comiesięcznego cyklu o tytule Toyotaro narysował, opublikował rysunek Bonyu z informacją, że wykonuje ona atak o nazwie Crusher Ball, taki sam jak prezentował Jace, a to dlatego, że pochodzą z jednej rasy. Angielski dubbing gry wykorzystał te informacje i dzięki temu zarówno Jace, jak i Bonyu mówią ze specyficznym australijskim akcentem. Korzystając już z okazji, że jesteśmy w temacie rysunków Toyotaro w ramach jego cyklu, powiem wam o czymś, co prawdopodobnie wiecie,
ale uważam, że to jest informacja tak fajna i tak ciekawa, że nie sposób o niej nie wspomnieć i po prostu szkoda byłoby o niej nie wspomnieć w tym filmie. Zresztą, jeśli oglądacie moje filmy na bieżąco, to na pewno wiecie, o czym mówię, bo już o tym wielokrotnie wspominałem. Mianowicie, w jednym z odcinków tego cyklu Toyotaro narysował postać Ginyu w scenie chwilę po przejęciu swojego kultowego fioletowego ciała. Toyotaro w ten sposób zasugerował, że fioletowe ciało nie jest oryginalnym ciałem kapitana, a jedynie skradzionym naczyniem, które ten zachował na kolejne lata. Natomiast gra wideo z 1992 roku Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu, czyli legendarny Super Saiyanin, albo raczej legenda Super Saiyanina, uznaje fioletowe ciało Ginyu za jego oryginalne, natomiast dzieli się z nami innymi ciekawymi rzeczami tyczącymi się młodości członków oddziału. Chociażby to, że młody Ginyu odkrył swoją umiejętność zamiany ciał, gdy w szkole zamienił się z najbogatszym dzieciakiem w swojej klasie, co sprawiło, że stał się popularny wśród dziewcząt, ale jednocześnie głupi. Wtedy Ginyu uświadomił sobie, że mężczyźni powinni konkurować w sile, a nie w ilości pieniędzy. Albo barter. Jego mama była bardzo surowa i kazała młodemu Barterowi wykonywać wszystkie obowiązki domowe, a gdy ten spóźniał się z przyrządzeniem obiadu, ta go biła. To właśnie dlatego Barter stał się najszybszym we wszechświecie, ale to oczywiście musimy wziąć w cudzysłów. Za to Jace miał nieco lepszą młodość. Był zawodnikiem drużyny baseballowej biorącej udział w rozgrywkach Galaktycznej Ligi Małych, no bo to były rozgrywki juniorów, i to właśnie tam opracował swoją popisową technikę, czyli Crusher Ball. Dzieciństwo Rikuma też wydaje się dość bezstresowe. Chociaż ja tam na balecie się nie znam. Oglądałem kiedyś tylko film Czarny Łabędź, ale nie sądzę, żeby Rikum przechodził przez to samo, co bohaterka tamtego filmu. Guldo już jako dziecko miał wykrzywiony kompas moralny, bo jego moce zatrzymywania czasu wykształciły się, gdy ten zaglądał dziewczynkom pod spódniczki. Jakoś tak po tym wszystkim nabrałem nieco większej sympatii do Bartera. Toriyama często inspirował się tym, co miał w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, albo tym, co jakkolwiek stawało się częścią jego dnia codziennego. Nawet czasem te inspiracje rodziły się w jego głowie nieświadomie i tak było w przypadku oddziału Ginyu. Chociaż tutaj raczej mówimy bardziej o ich ekstrawaganckich pozach. Te pozycje mogą nawiązywać bezpośrednio do pozycji bohaterów z japońskiej serii telewizyjnej Super Sentai, która jest swoją drogą protoplastą popularniejszych w Polsce pewnie Power Rangersów. Wynikać to może z faktu, że syn Toriyamy, Sasuke, urodzony w roku 1987, swego czasu jeszcze jako dziecko, był fanem owej serii o superbohaterach. Toriyama o tej inspiracji, być może nawet podświadomej, wspomniał w jednym z udzielonych wywiadów. Skład oddziału Ginyu zna każdy. To myślę, że możemy ustalić jako fakt. Ale wiedzieliście, że są różne wersje tego składu w zależności od tego, gdzie spojrzymy? Bo na przykład weźmy na tapet Dragon Ball Xenoverse. Tam jesteśmy świadkami wersji historii, w której seria zawirowań doprowadziła do powstania tzw. Venue Force, z niejakim Venue na czele. Jest to po prostu Ginyu w ciele Vegety. Albo na przykład Neo Ginyu Force. Czwórka bez kapitana połączyła siły z Nappą, który zajął miejsce Ginyu. Albo sklonowany oddział Ginyu z mroczną paletą kolorów z fabularnego trybu gry Dragon Ball Fighters. Mamy też wersję fanowską, chociaż Fenio oprócz fana jest też pracującym dla oficjalnych źródeł freelancerem, a tutaj narysował oddział Ginyu w wersji co by było gdyby Goku nie odzyskał swojego ciała na Namek. Mamy też to, co narysował Toriyama w nowej erze. I mimo tego, że nie jest to żadna alternatywna wersja oddziału, to chciałem wam to pokazać, bo Jace jest różowy. W oceanicznej wersji dubbingu do Dragon Balla Z, podczas gdy Guldo walczy z Krillanem i Gohanem, Rikum i Barter dokonują zakładu. Jeśli Guldo wygra walkę, Rikum dostanie tabliczkę czekolady. Jeśli Guldo przegra, to Barter dostanie tabliczkę. Później, gdy wydaje się, że Guldo wygra, Rikum mówi: chyba się pomyliłem. Stary dobry Guldo wciąż ma to coś. Jednocześnie sugerując, że zapomniał, na kogo postawił. Być może jest to błąd scenarzystów z Funimation, a być może jest to celowy psztyczek w stronę Rikuma, który był rysowany na postać mało rozgarniętą. Natomiast Barter, w przeciwieństwie do Rikuma, był postacią bardzo rozgarniętą i wykorzystał ten fakt, że Rikum się pomylił i tak naprawdę zrzeka się nieświadomie swojego zwycięstwa, no i powiedział, że Rikum wisi mu tabliczkę czekolady z orzechami. Natomiast w oryginalnej wersji zakład też ma miejsce, tylko że polega on na czymś innym. Rikum i Barter zakładają się o to, jak długo Krillan i Gohan wytrzymają w walce z Guldo. Rikum mówi, że wytrzymają krócej niż minutę, a jako że walka trwa dłużej niż minutę, Rikum ten zakład przegrywa, więc tak naprawdę w obu wersjach, i tej dubbingowej, i oryginalnej, Barter wygrywa tabliczkę czekolady, tylko że w dubbingu oszukiwał, a w oryginale wygrał to uczciwie.
Ten dubbing ma jeszcze jeden ciekawy moment. Vegeta w pewnym momencie nazywa Rikuma, cudzysłów, przerośniętym androidem. I jest to pewna forma cenzury, żeby być może trochę zatuszować obrażenia, które Rikum przyjął na ciele, bo jeśli się powie, że Rikum jest robotem, to jakoś tak to, powiedzmy, łatwiej będzie przełknąć być może młodej widowni, że to nie jest prawdziwa krew, tylko olej. Co jest ciekawe, to to, że w tamtym momencie prawdopodobnie twórcy tego dubbingu absolutnie nie wiedzieli, co nastąpi dalej w Dragon Ballu Z, a wiemy, że kilka arków później nasi bohaterowie walczyli z Androidem 16, który jest bliźniaczo podobny do Rikuma. Persona 5 to fabularna gra komputerowa stworzona przez japońskie studio Atlus. Jedna z postaci, Futaba Sakura, w swoim pokoju trzyma coś, co wygląda jak figurki 5 postaci, nawiązujących do oczywiście popularnego i wspomnianego przeze mnie wcześniej motywu Super Sentai. Natomiast co jest ciekawe, to ich pozycje. Zwróćcie uwagę na to, że cała piątka przyjmuje pozy znanego nam oddziału. Jest to celowo ukryty przez twórców gry easter egg. Okej, wiedzieliście, że do oddziału Ginyu chciał kiedyś dołączyć pewien Saiyanin? Może nie tutaj, ale w grze Dragon Ball Legends. Konkretnie w dość rozbudowanym wątku fabularnym. Mianowicie chodzi o Charlotta, czyli postać zaprojektowaną przez Akirę Toriyamę. We wspomnianym trybie fabularnym Dragon Ball Legends Jacko nauczył Charlotta swojej pozycji bohatera. Charlot wcześniej poprosił Jacko o pomoc w wymyśleniu pozy, która zrobi wrażenie na oddziale Ginyu, no bo Saiyanin potrzebował ich pomocy. Niestety zespół Ginyu uznał pozę za okropną, co doprowadziło Charlotta do zażenowania i złości na Jacko. Kapitan Ginyu był jednak pod wrażeniem determinacji Charlotta i mimo tego, że uznał pozę za niewystarczająco dobrą, zaoferował mu naukę jakiejś lepszej pozycji. Na koniec wrzucę was do betoniarki i zaprezentuję wam rzeczy, które będą wam się śnić po nocach. I spokojnie, nie będę mówił o aż tak dużych koszmarach, jak to, co widzieliśmy w Dragon Ball Daima, bo tam mieliśmy nawet nie tyle co nawiązanie, co bezczelną zżynkę, tylko taką totalnie bez twarzy z oddziału Ginyu. Swoją drogą, tak samo jak oddział Ginyu pokonał Vegeta, tak samo w Dragon Ball Daima tych żandarmów specjalnych pokonał Vegeta. Byłoby fajnie, gdyby okazało się, że zostali oni pokonani w tej samej kolejności. Mówię tutaj o kolejności ze względu na to, że można było tych żandarmów określić kolorami, bo mimo tego, że wszyscy byli rysowani na jedno kopyto, to mieli jakieś tam swoje wersje kolorystyczne, bo stali pod tym słupem światła, prawda? Więc można było powiedzieć, że ten jest odpowiednikiem Rikuma, ten Bartera i tak dalej. Ale mniej o tych abominacjach, porozmawiamy sobie o czymś, co też jest brzydkie, ale chyba nie aż tak. Gra Dragon Ball Fusions wprowadziła kilka fuzji, w których nasi bohaterowie, dzisiejsi bohaterowie, dokonali kilku ciekawych fuzji. Dokonali też 5-krotnej fuzji, ale to wam pokażę za chwilę. Tutaj jest Bars, czyli połączenie Bartera i Jace'a. Tutaj Ginyuza, czyli fuzja Ginyu i Frizy. Riguldo, czyli Rikum zespolony z Guldo, wygląda jak typowa aktywistka z Twittera z zaimkami Ono Jeno. Guldo połączył się z Jace'em, co dało narodziny Gulsowi, no a Rikum i Barter zrodzili Ricartera. 5-krotna fuzja dostała model ogólny ultrafuzji dla męskiego kosmity, ale i tak można zauważyć tam charakterystyczne cechy dla członków oddziału, jak na przykład niebieska skóra Bartera czy kolce na głowie Ginyu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze propozycje następnych postaci. Zachęcam i przypominam o tym, żebyście zostawiali lajki. Jeśli wam się podobało, rzecz jasna, czekam na waszą aktywność. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie i życzę wam miłego, spokojnego dnia. I możecie napisać w komentarzu, który z oddziału Ginyu, członek, rzecz jasna, być może też biorąc pod uwagę Bonyu, jest waszym ulubionym. I dlaczego? W 2 słowach. Moim jest... a chyba Barter, ze względu na jego trudne dzieciństwo. Tak jakoś po tym filmie zyskałem do niego sympatię. Dziana.